Cześć! Dzisiaj poruszymy bardzo ważny temat i chyba najmniej lubiany przez grafików 3D, czyli rozkładanie UV-map. Ponieważ jest to zagadnienie bardzo obszerne, będę do niego co jakiś czas powracał i omawiał szczegóły. Teraz pokażę tylko podstawy podstaw, które mam nadzieję pomogą Wam zrozumieć, czym są UV-ki i jak je rozkładać. Zaczynajmy! Wyjaśnijmy sobie najpierw, czym są te legendarne UV-ki. Wyobraźmy sobie sześcian, a UV-ki to wizualizacja rozwinięcia modelu 3D na płaszczyznę 2D. Dzięki takiemu rozłożeniu modelu łatwo dopasować tekstury, a także wypalić normal mapy z modelu High Poly. Pamiętaj, że nie rozkładamy takiego modelu fizycznie, a jedynie tworzymy jego dwuwymiarowe rozwinięcie. Trochę jak model kartonowy samolotu czy okrętu. Czasami staramy się zachować jak najmniejszą liczbę elementów, ale nie jest to regułą. Jest nią jednak optymalne wykorzystanie miejsca. Zwykle tekstury są kwadratami o długości boków stanowiących potęgę liczby 2, czyli np. 128, 256, 512, 1024, 2048 itd. Ułatwia to pracę silnikom renderującym, takim jak np. Unity. Zwykle UV-mapy nie są takie proste i należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Poradzimy sobie z tym, zacznijmy od czegoś prostego. No ale dość teorii, przejdźmy do praktyki. Na początek stworzę boksa. Zmienię jego wymiary tak, żeby wszystkie ściany były jednakowe oraz umieszczę go na środku sceny. Zmienię kolor na szary, żebyście lepiej widzieli, co się dzieje. Przy pomocy klawisza L lub ikony otwieram okno materiału. Stworzę prosty, standardowy materiał. Przeciągnę teksturę Checker Map, którą wcześniej przygotowałem i połączę ją ze slotem Diffuse w materiale. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tworzeniu materiałów, polecam odcinek, w którym kolorowaliśmy kubeczek. Link znajdziesz na górze. Teraz nakładam materiał na sześcian, wyciągając slot wyjściowy materiału. Tekstura, którą dodałem, jest kwadratowa i jak widzisz, dopasowała się idealnie do naszego sześcianu. Co się stanie jednak, gdy nie będziemy teksturować sześcianu, a ściany naszego obiektu nie będą kwadratami? Dodajmy modyfikator Edit Poly i zmodyfikujmy trochę nasz obiekt. Zobacz, co się stało. Tekstura rozciąga się i zniekształca, tworząc na obiekcie dziwne wzory. Niektóre pola są małe, inne duże. To nie wygląda dobrze. Aby mieć wpływ na rozkład płaszczyzn ścian obiektu, wykorzystamy modyfikator Unwarp UVW. Jeśli nie masz skrótu do tego modyfikatora, w odcinku drugim serii znajdziesz informację, jak go dodać do Twojego viewportu. Możesz go znaleźć także w rozwijalnym menu z modyfikatorami. I tutaj bardzo ważna uwaga. Pamiętaj, żeby włączając Unwarp UVW, selekcja Edit Poly była wyłączona, bo w przeciwnym wypadku praca z UVW będzie niemożliwa. W tym modyfikatorze mamy dostęp do szeregu parametrów, ale żeby zrozumieć, jak działa każdy z nich, zacznijmy w praktyce coś rozkładać. W grupie Edit UVs wybierzmy OpenUV Editor. Otworzy nam w ten sposób dodatkowe okno, w którym będziemy edytować nasze UV-ki. Odsunę tutaj dodatkowy plugin, który nie jest dostępny w standardowej wersji Maxa. Zwykle otwieram okno UV na drugim monitorze, ale teraz ustawię je w taki sposób, żebyście widzieli model, okno UV i parametry modyfikatora.
W zakładce Selection mamy sposób wyboru: Vertex, Edge, Polygon i Element. Zauważ, że gdy teraz zaznaczę poligon na modelu, ten sam poligon zostanie zaznaczony w oknie edycji UV. Jest to teraz słabo widoczne, bo wszystkie poligony są nałożone jeden na drugi i mają pierwotny kształt kwadratu. Rozsunę trochę te UV Islands, żebyś mógł sobie wyobrazić, co się tu wyprawia. Jak widzisz, każda ściana jest osobną płaszczyzną, a w tym oknie pracujemy tylko w dwóch wymiarach. 1, 2, 3, 4, 6... Tak, wszystkie ścianki. W lewym dolnym rogu mam powielone ikony wyboru elementów do edycji. Zobaczmy, jak działa edycja Vertex. Zobacz, że gdy przesuwam werteksy, zmienia się także układ tekstur na naszym obiekcie. Im bardziej kształt UV Island jest podobny do kształtu ściany w 3D, tym bardziej poprawnie wyświetla się tekstura. Jednak taki sposób pracy trwałby w nieskończoność przy UV-kach, na przykład takich jak tu. Na razie wybierzmy zaznaczanie poligonów i zaznaczmy je wszystkie. Wypróbujemy działanie automatycznego rozkładania oferowanego przez Max. Jest to ikona Flatten Custom. Gdy przytrzymam wciśniętą tą ikonę, pojawi się dodatkowe menu, w którym możemy zmienić kilka parametrów. Pozostawmy je jednak na razie w domyślnych wartościach. To samo menu możesz znaleźć na górnej belce w zakładce Mapping, Flatten Mapping. Po zastosowaniu tego zabiegu nasze UV Islands zostały rozpłaszczone i umieszczone w polu reprezentującym teksturę. Z rozkładanej zakładki w prawym górnym rogu mogę wybrać teksturę, którą dodałem do materiału. Jak widzisz, pojawiła się w polu edycji, pozwalając wyobrazić sobie, w którym miejscu na teksturze będzie umieszczona każda z wysp. Oprócz kształtu, UV Islands zostały także wyskalowane, dzięki czemu ich reprezentacja 2D odpowiada tej w przestrzeni 3D. Nadal możemy edytować i modyfikować nasze UV. Zauważ, że ze względu na wybrany domyślny kąt 45 stopni podzielenia połączenia, niektóre poligony zostały przedstawione jako jedna UV Island. Możemy to zmienić i doprowadzić do sytuacji, w której każdy ustawiony poligon będzie osobną UV wyspą. Funkcja Flatten działa tylko dla zaznaczonych elementów. Program dopasował nam obie wyspy do naszych tekstur. Niestety zgubiliśmy skalę do pozostałych elementów. Doskonale to widać na modelu 3D, gdzie w niektórych ścianach wzór jest większy, a na innych mniejszy. Oczywiście można to naprawić. Znajdźmy zakładkę Arrange Elements i kliknijmy na Pack Custom. Wszystkie elementy znowu zostały wyskalowane i poukładane. Zapewne zauważyłeś, że nie wszystkie elementy wyglądają idealnie. Wynika to z faktu, że w przestrzeni 3D prostokąt nie musi być płaski, a po rozpłaszczeniu nie zawsze wszystkie boki i kąty będą takie same jak w przestrzeni 3D. Jednym ze sposobów na poprawienie tego problemu jest stosowanie trójkątne. Sprawdźmy jeszcze działanie pozostałych mechanizmów układania UV Islands zbudowanych w Maxa. Osobiście najczęściej korzystam z Pack Normalize, gdyż pozwala mi kontrolować pole wolne wokół wysp. Ma to duże znaczenie, gdy próbujemy wykorzystać maksymalnie miejsce na mapie, rozkładając model do gry, albo gdy mamy bardzo dużo małych wysp o różnych barwach i przestrzeni pomiędzy nimi.
Ponieważ nie ustalam nigdzie wielkości mapy w pikselach, podejrzewam, że liczba ta reprezentuje procent w odniesieniu do boku, gdzie 1 to 100%. Zwykle ustawiam to na 0,01 lub 0,005. Ustawienie to odsuwa także wyspy od krawędzi mapy. Zwykle też zaznaczam Rotate, co zezwala programowi na dopasowanie wysp także poprzez ich obrócenie. W lewym górnym rogu okna znajdziesz narzędzia do manipulowania wyspami. Skróty do nich są takie same jak w widoku 3D. Dzięki nim możesz skalować, obracać, czy przesuwać elementy. Przydatną funkcją jest możliwość obracania o 90 stopni, a także funkcja wolnego przekształcania, skupiająca możliwość przesuwania, skalowania i obracania. Łapiąc narożnik zaznaczenia, skaluję element w dowolnej osi. Gdy nacisnę Ctrl, skalowanie będzie proporcjonalne. Obracanie odbywa się, gdy złapię środek boku zaznaczenia. Zwróć uwagę, że tu także działa skrót A, czyli Angle Snap, blokowanie ustalonego kąta. Kolejne narzędzie to odbicie. Przytrzymując ikonkę rozwijam podmenu, gdzie mogę wybrać kierunek odbicia. Rozwijając menu poruszania mogę wybrać tylko jedną oś, w jakiej będę przemieszczał obiekt. Podobnie działają dodatkowe ikonki w podmenu skalowania. Rozłóżmy jeszcze raz płasko nasze juwiki i zerknijmy na ikony selekcji. Zobacz, że poza Vertex, Edge, Polygon mamy także dodatkową ikonę Select by Element UV, czyli wybór całej UV wyspy, a nie pojedynczego elementu. Gdy ta ikona jest wyłączona, wybieramy każdy poligon Edge czy Vertex osobno, a gdy jest włączona, klikając na jeden, wybieramy wszystkie należące do danej UV wyspy. Obok znajdziesz ikony Grow powiększające wybór i Shrink zmniejszające. Wróćmy teraz na chwilę do viewportu 3D. Kliknę teraz prawym przyciskiem myszy na modyfikator i wybieram Collapse All. Jak widzisz, modyfikator zniknął, ale nie martw się, wszystkie parametry i ustawienia zostały zachowane, a tylko stos modyfikatorów został połączony w jeden element. Po dodaniu Turbo Smooth geometria została zagęszczona, niektóre krawędzie zaokrąglone, co spowodowało deformację nałożonej tekstury. Dzieje się tak dlatego, że UV-ki i podziały pozostały takie jak wcześniej. Żeby to naprawić, zastosujemy teraz trochę inną metodę rozkładania UV. Tym razem będę zaznaczał edge i w ten sposób definiował kształt podziałów. Zakładam, że ten modziel będzie, powiedzmy, kamieniem. Jakimś dość okrągłym. W takim przypadku staram się, aby było jak najmniej podziałów. Powiedzmy, chciałbym zmieścić się na 2 wyspach. Ponieważ poprzednie podziały nadal działają, wszystkie krawędzie wysp są zaznaczone na zielono, a zaznaczone przeze mnie na różowo. Trzymając Ctrl dodaję kolejne krawędzie do wyboru, wyobrażając sobie, jak będzie wyglądał rozłożony element. Nie jest to zadanie proste i wymaga trochę ćwiczeń. Na razie mam tylko wybrane poszczególne edge. Aby zmienić je w krawędzie, czyli przy ich pomocy pociąć moje rozłożenie, klikam ikonkę Convert Edge Selection to Seam. Wybieram kolejne edge do odcięcia.
Teraz przechodzę do wyboru Polygons i zaznaczam jeden z nich. Klikam na ikonę Expand Polygon Selection to Seams, czyli powiększam wybór do wszystkich poligonów zawartych w danym odcięciu. Jak widzisz, program wybrał mi 12 poligonów, które odciąłem wcześniej. Gdybym teraz rozłożył je płasko, Max prawdopodobnie podzieliłby ten fragment na 3 części, a tego nie chcę. Spróbujmy zastosować projekcję, tym razem planarną, czyli rzutowanie wybranych poligonów na płaszczyznę. W tym momencie pracujemy w trybie projekcji. Zastosujmy jeszcze funkcję Peel. Obieranie. Jak widzisz, automatycznie otwiera się okno edytora UV, a wybrany przez nas fragment modelu został jakby rozprasowany na płaszczyźnie. Zwróć uwagę, że teraz checker mapa wygląda całkiem dobrze i ładnie odwzorowuje wszystkie kształty. Teraz jest ten moment, który zawsze wywołuje konsternację. Nie mogę poruszyć wybranej wyspy UV. Nie, tym razem to nie jest wina Maxa. Nadal pracujemy w trybie projekcji, a to ogranicza dowolną edycję. Trzeba odznaczyć ikonę Planar Map i wszystko wraca do normy. Zaznaczę kolejny poligon z drugiej części modelu i znów ikona powiększająca zaznaczenie do wycięcia. I znów projekcja. I Peel. Zobacz, jak ładnie się układają wszystkie markery. Znowu. Trzeba wyłączyć Planar Map. Wybieram obie wyspy i przy pomocy Arrange Elements wstępnie dopasowuję je do mapy. Ze względu na kształt niewiele mogę tu poprawić. Zróbmy jeszcze jedną rzecz. Z menu Tools wybierzmy Render UV Template. W tym okienku mogę zmienić sobie rozmiar mojej mapy, ale pozostałe parametry pozostawiam domyślne i klikam Render UV Template. Stworzyliśmy w ten sposób teksturę zawierającą rysunek wszystkich krawędzi. Zapiszmy to jako PNG, dzięki temu tło będzie przeźroczyste, ułatwi nam to dalszą pracę. Przejdźmy teraz szybko do Photoshopa. Ustawię jako warstwę naszą UV templatkę i dodam pierwszą lepszą teksturę. Niech będzie coś omszałego. Dzięki templatce widzę, która część mapy będzie wyświetlana na modelu. Dodam jeszcze może jakieś napisy. Zmienię checker mapę na stworzoną przed chwilą. Powstał całkiem fajny kamień z napisami. Oczywiście jest to tylko przykład. Zwykle modele maluję w Substance Painter, a mapowanie prawie nigdy nie jest aż takie proste. Dla utrwalenia spróbujmy przygotować jeszcze jeden model. Niech to będzie kłoda drzewa. Narysuję walec, przy pomocy F4 włączę widoczność edge. Może dodam jeszcze 2 podziały i modyfikator Edit Poly. Usuwam szybko n-gony na końcach i zamykam je metodą opisaną w odcinku o otworach i zagłębieniach. Zastosuję jeszcze modyfikator Noise. Deformuje on w sposób losowy geometrię. Ważne, żeby zaznaczony był cały obiekt. Modyfikując poszczególne parametry, dopasowuję geometrię tak, żeby przypominała chociaż trochę kłodę drewna. Siłę dopasowuję osobno w każdej osi. Zmiana skali powoduje bardziej dramatyczne zmiany. Parametr Seed zmienia założenia losowości.
OK, tak wystarczy. Dodajmy Unwarp UVW. Myślę, że w przypadku takiego kształtu właściwym będzie odcięcie zakończeń oraz rozwinięcie powierzchni kłody. Zaznaczam krawędź, klikając 2 razy i to samo na dole. Zamieniam zaznaczenia w cięcie. Teraz zaznaczę rozcięcie powierzchni naszej gałęzi. Niestety w tym wypadku dwukrotne kliknięcie nie działa zbyt dobrze. Zastosujmy inny sposób. Włączam ikonkę Point to Point Edge Selection. Wybieram pierwszy edge i ostatni. Klikam, co powoduje zaznaczenie edge. I znowu zamieniam je w wycięcie. Zaznaczam z 1 poligonów na górze. Klikam w wybór odciętej UV wyspy, planar, peel. Wyłączam planar. Zaznaczam dół i znowu planar i peel. Rozwijam teraz pionową UV wyspę. Trzeba je jeszcze troszkę ułożyć na mapie. Wyrenderuję ją teraz i w Photoshop dopasuję kilka tekstur. Pamiętam, żeby wyłączyć warstwę z edge'ami, zanim ją zapiszę, gdyż podczas renderu będą widoczne. Przygotuję jeszcze jeden materiał, podlinkuję do niego przygotowaną teksturę i przypiszę go do kłody. Oczywiście ten krótki tutorial trzeba potraktować jako wstęp do omówienia UV. Ilość funkcji, menu i możliwości jest naprawdę ogromna. No ale od czegoś trzeba zacząć. I mam nadzieję, że w jakiś sposób Wam pomogłem. Jeśli macie jakieś pytania lub sugestie, piszcie śmiało pod filmikami lub na Facebooku. Nie zapomnijcie o subskrypcji i kciukach. To był 3D Maniak. Do usłyszenia.